Siemanko, właśnie rozpoczynam swoją wyprawę na Grenlandię i powiem wam tak, to będzie chyba najdroższa wyprawa, jaka była w życiu. Dolecieć z Islandii na Grenlandię, bilet 3000 zł, pobyt w jakimś hotelu na miejscu w Nuuk. Dzisiaj patrzyłem na booking, 1100, 1200, najtańsze za 700, ale znalazłem na Airbnb po prostu u kogoś w domu pokój, wynajmuję sobie, to znalazłem za 350 na noc. Jutro rano lecę do Ilulissat. Za bilet zapłaciłem 2900. I teraz patrzę na hotele w Ilulissat. 1500, 1850, 1720 za noc. No. Jeden tutaj jest, ale jest nowy na booking. Boję się, czy to nie jest wałek jakiś, że studio za 900 zł za noc. Ale chyba zryzykuję, bo nie mam wyjścia. Ale tam są ceny. No i lecimy na Grenlandię do Nuuk. No i jestem na Grenlandii, moi drodzy. Kupa kamieni dookoła. Śniegu nie widać. Śnieg będzie napłynął. Kładę wyżej. Okej. Bardzo malutkie lotnisko. I to chyba prawdopodobnie jest jedyne międzynarodowe lotnisko na Grenlandii, z tego co czytałem. A jutro będę leciał takim. Właśnie się kapnąłem, że sobie nie wziąłem rękawiczek wczoraj z walizki. Patrzcie, albo opóźnione, albo anulowane. Nie wygląda to dobrze. Powiem wam, że zastanowię się teraz, czy lecieć na wschód, bo nie mogę utknąć. Ja mam wszystko zaplanowane co do jednego dnia, także nie mogę sobie na to pozwolić. Bo później mam lot do Stanów Zjednoczonych. Jak tam by coś nie wyszło, to nawet nie chcę myśleć. No, przed lotniskiem jakiś stoi bus. Gdzieś zapytać, czy mogę do miasta nim dojechać. Airport Express, to może się uda. No i dobra. Czekają was 45 minut na lotnisku. Już wszyscy wyjdą. I ruszamy do centrum. Daleko nie jest, parę kilometrów. Dobra, kierowca mnie przywiózł praktycznie pod samo mieszkanie, w którym pokój wynajmuję. Bardzo miło z jego strony. Ale powiem wam tak, na pierwszy rzut oka, pierwsze, no nie jest wesoło. Naprawdę nie jest wesoło. Patrzcie, co kawałek tutaj są porobione takie ścieżki na podwyższeniu. To pewnie przez to... O, startuje samochód akurat. Pewnie przez to, że jak tu jest zasypane wszystko w zimie, żeby z tego było ciężko. Czuję, bo mówię na jakichś slumsach gdzieś. Ale powiem wam, że taki depresyjny klimat tutaj jest. Mało ludzi. Tu mieszka chyba 19 000 ludzi. A to jest stolica Grenlandii. Flagę mają w ogóle ciekawą. Mają taką polską flagę z takim kółeczkiem też na pół i to kółeczko obrócone. Dobra, jestem już w mieszkaniu. Taka kuchnia. Tu ktoś coś ogląda. O, ktoś kichnął na zdrowie. To jest salonik jakiś. Gdzie mój pokój? O, tutaj.
I taki pokoik mam. Za 370 zł chyba. Mniej więcej. Ale szczęście, że zostaje tu tylko jeden dzień. No powiem wam, że więcej tu być to ja nie wiem. Idę teraz na miasto, bo szkoda czasu. Przede wszystkim zjeść. Później spróbuję dorwać sobie jakąś łódkę i gdzieś się przypłynąć na jakiś fiord, coś zobaczyć. No i dobra, ruszam na zwiedzanką. To najważniejsze rzeczy, które musicie wiedzieć na temat nóg, na temat Grenlandii. To jest przede wszystkim to, że tutaj nie da się jeździć między miastami. Nie ma dróg po prostu. Jedyna opcja, żeby się dostać z miasta do miasta, to jest łódka albo samolot. Tak to wygląda. Kurde, normalnie nie wiem co wam mam powiedzieć na ten temat, co tu widzę właśnie, ale to jest... Nie wiem, czy widziałem kiedyś jakieś takie smutniejsze miasto, ale zaraz zobaczymy, co się będzie działo dalej. I szczerze spodziewałem się, że będzie zimniej. Wcale nie jest źle, jak na razie. Po zachodzie na pewno będzie dużo gorzej. Ale jest okej. Dobra, idę do centrum. Zobaczymy, co tu ciekawego jest. Nie no, najważniejsze to później muszę znaleźć jakąś mototaksi i płynąć gdzieś. No co tu mam robić? Tutaj prawdopodobnie właśnie jestem w centrum. Coś mi się wydaje, że prawdopodobnie wieczór skończy się tak, że trafię do jednego z takich miejsc. A może kogoś się poznam. Zawsze to warto. Tu kolejny jakiś bar. Patrzcie, każdy piątek free beer. No, akurat dzisiaj poniedziałek. Ej, wiecie co? Wiecie, jak sobie wyobrażałem Eskimosów? Tak, no wiecie. A jak nie wiecie, to na pewno sobie też tak wyobrażacie. To ci ludzie tutaj naprawdę wyglądają jak tacy typowi Eskimosi, jak się gdzieś oglądało. Ciekawe, ale to w ogóle też podobno to jest bardzo duży problem z alkoholizmem, jest duży problem z samobójstwami. No ale kurde, co w takim miejscu robić? Wielu z nich też wygląda trochę jak Mongołowie. Naprawdę. Te rejony tam. Mongolia, Kazachstan i tak dalej. Przeszedłem większość miasta. Wiecie, co tutaj jest smutnego na Grenlandii? Że Grenlandia właśnie od lat ma najwyższy procent samobójstw, wskaźnik samobójstw na świecie. No ale to też na to wpływa parę czynników. Właśnie bezrobocie, alkoholizm, jakieś problemy domowe. Dodatkowo problemem jest też to, że jak są tutaj noce polarne i to większość jest po prostu wśród młodych ludzi. I teraz właśnie już Grenlandia zaczęła też z tym walczyć. W NUK zrobili takie centra specjalne pomocy, żeby młodzi ludzie mogli rozpoznawać problem, kiedy zaczęła się u nich depresja, żeby sobie jakoś z tym radzić, że po prostu w tych centrach chcą pomóc im sobie radzić, żeby nie dochodziło właśnie do tych samobójstw. I powiem wam szczerze, że czytałem o tym wcześniej też, teraz też trochę poczytałem. No i na pewno dużo rzeczy ma na to wpływ, wiecie, pogoda przede wszystkim, to, że jest tutaj większość roku po prostu pewnie szarowa i to taka konkretna szarowa, bo o tym też słyszałem, że tak jest. O nocach polarnych nawet nie wspomnę, bo ja nie wyobrażam sobie mieszkać w miejscu, w którym przez parę miesięcy, nie wiem czy 2 czy 3 miesiące, jest cały czas ciemno. Nie dałbym rady, na pewno. No ale dobrze, że próbują coś z tym robić. To jest najważniejsze. Na Grenlandii przedwczesne odejścia z własnej woli występują częściej niż w jakimkolwiek innym miejscu na świecie. Statystyki są druzgocące. W niektórych latach wskaźnik sięgał nawet 100 przypadków na 100 000 mieszkańców. Najbardziej narażeni są młodzi mężczyźni, często w wieku zaledwie 20 lat. Przyczyn szuka się w izolacji, długich zimach, zmianach kulturowych i traumach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Dla wielu mieszkańców myśl o stracie bliskiej osoby to nie abstrakcja, lecz osobiste doświadczenie. Jak mówią sami Grenlandczycy,
Tutaj każdy zna kogoś, kto odebrał sobie życie. Dobra, powiem wam teraz parę ciekawostek na temat Grenlandii. Pierwsza i najważniejsza jest taka, że Grenlandia jest największą wyspą świata. A zamieszkuje tu tylko 56 000 ludzi. Jak w małym mieście po prostu, gdzieś w Polsce. Oczywiście większość Grenlandii jest pokryta lodem, przez co jest niezamieszkała. I w najgrubszym miejscu ten lód dochodzi aż do 3 km. Sporo. Ale na Grenlandii podobno, nie na Grenlandii, tylko na Antarktydzie na przykład, podobno aż do 7. Wyobrażacie sobie to? Szok. Jak ktoś z was będziecie chcieli kupić kartę SIM, to na pocztę się przychodzi i kupuje. To będzie pokazane. Ciekawe, które będą wziąć, pewnie taki drogi. Dobra, jednak rezygnuję. Nie kupuję ze względu na to, że musiałbym zapłacić 500 tych ich tutaj to jest 67 € za kartę SIM 20 giga. No bez przesady. Aż tak to mi mocno internet nie jest potrzebny. Dam sobie radę bez. Wszedłem na hot doga i widzę, że maszyny są. Hazardzik legalny. Tak jak wam mówiłem, Grenlandia tak jakby należy do Danii. Ale mają własną flagę, własny parlament, własny język urzędowy. Także są po prostu takim krajem, który jest autonomicznym terytorium Danii. Ciekawe dlaczego nie ogłosili niepodległości. Może nie chcą, może im się to nie opłaca. Ciekawe. No, ale jak wiecie, Ameryka próbuje się tutaj zgłosić, że bardzo chętnie by chcieli, żeby Grenlandia należała do nich, bo jak sprawdzicie na mapie, jesteśmy bardzo blisko. A jak wiadomo, jak Ameryka się gdzieś zgłasza, no to wiadomo, co później się dzieje. I oby się tutaj nie stało to. Bo skoro coś im tutaj, jak to powiedzieć, żeby to źle nie zabrzmiało, no muszę mieć po prostu jakiś interes w tym, żeby mówić tak, że fajnie jakby Grenlandia została ich terytorium. No, ale oczywiście tak się nie stanie, no przynajmniej nie powinno. Oby się nie stało. No, też jest miastem kolorowych domków. Później wam pokażę, w takim jednym miejscu będę, gdzie to fajnie widać. O, to wam pokażę cmentarz, jak wygląda. Popatrzcie. Tak wygląda cmentarz. W środku osiedla. Jakby nigdy nic. No i właśnie się doczytałem, o co w tym chodzi. Topnienie lodowców odsłania złoża minerałów i ropy. No i o to chodziło właśnie. No ale też podobno to jest dobry punkt strategiczny niby, ale myślę, że bardziej o ropę chodzi. O, i to są właśnie takie domki typowe. W różnych kolorach są niebieskie, taki zielony, niebieski jasny. I dalej możecie zobaczyć czerwony, jakiś szary. Tam jeszcze inne kolory. Chcę, żeby po prostu podczas zimy się wyróżniały i też dodatkowo kiedyś każdy kolor ma jakieś znaczenie. Ktoś zajmujący się różnymi jakimiś zawodami różnymi mieszkał w danym kolorze. Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale nieciekawe jest to miasto. Pomyślcie jeszcze, jakby tu nie było tych kolorowych domków, tylko takie klasyki. Szare, jakieś jasne i tak dalej. O, szok.
śmierdzi, fuj. Normalnie jakby tu gdzieś było jakieś przetwórstwo rybne albo coś. W ogóle mam zamiar tutaj spróbować jednego przysmaku, w sumie to dwóch. Chcę spróbować mięsa z foki i chcę spróbować przysmaku, który tutaj mają, czyli skórę z wieloryba. Idę do portu spróbować ogarnąć jakąś łódkę, ale nie wiem, czy mi się to uda. Zaraz się okaże, bo poszedłem do takiej jednej agencji, która się tym zajmuje, takimi właśnie wyprawami, ale niestety nie wiem. W jednej powiedzieli, że niestety nie ma, a druga w ogóle pracuje od 10 do 14. Niestety misja zakończona niepowodzeniem, ale to nic, bo jeszcze tutaj będę w ostatni dzień, bo wrócę prawdopodobnie dzień wcześniej do nóg, bo trochę jednak się obawiam tego, że mogę nie zdążyć. Znaczy, że może być jakiś odwołany lot albo coś. To jeżeli nie ma co ryzykować, chociaż lot do Stanów był połowę tańszy niż lot stąd do Polski. Albo połowę tańszy niż lot stąd do Ilulissat. Godzina. Szok. Ceny mocne. Okna pozabijane, drzwi pozabijane. Ciekawe. No, ja przeszedłem już całe miasto. Myślę, że jestem tu na pół dnia. Myślę, że kolejne pół to bym spędził w domu. No nic. Popatrzę, może jakaś siłownia chociaż gdzieś jest. Pójdę sobie poćwiczyć, albo do pokoju pójdę poćwiczyć, nie wiem, no. Cokolwiek. Nie chcę się nudzić, bo ludzie inteligentni się nie nudzą, pamiętajcie. Zawsze wymyślą coś do roboty. Jakiegoś dziwnego typa mam w domu. Poszedł do kibla, krzyczał coś. No cóż, idę pozwiedzać jeszcze i znalazłem siłownię, może uda mi się tam wejść. Super by było. Ostatnio byłem w Ulaanbaatar. Gdzieś było napisane, że Ulaanbaatar to jest jedno z najbrzydszych miast na świecie. Nóg jest dużo gorsze. Ktoś to napisał takie coś o Ulaanbaatar, to znaczy, że nie był w wielu miejscach. Tutaj patrzcie to. To jest zaznaczona jako plaża Wnuk. Wnuk, miejscowości Wnuk. Niezłą plażę mają. No nic. Tyle mi zostało, co i sobie poćwiczę, ale muszę przeczytać jeszcze raz, czy na pewno uda mi się tam wejść, czy nie. Bo gdzieś czytałem, że jakąś aplikację trzeba ściągnąć, przez aplikację zapłacić i tak dalej, i tak dalej. Także mogę mieć problem. Ale dobrze, że rano już stąd lecę. O, całe szczęście. Nie, żebym narzekał oczywiście, bo spodziewałem się, że nic tu nie będzie. No ale faktycznie pół dnia max. A najlepiej jeszcze w ogóle przylecieć na międzylądowanie i polecieć dalej. I pomyślcie, że teraz jest lato. Co dopiero musieć w zimę. Ale wiecie co? Myślałem, że przyjadę do nóg. Chociaż trochę, chociaż gdzieś będę widział śniegu albo lodu. A nie ma nic. 22:30. A tu robi się zachód, ale robi się już chyba 2 godzin i nie może zajść. Ale chyba dni polarne się tu skończyły. Zobaczymy, jutro będę bardziej na północy, to się wszystko okaże.
Lekkie opóźnienie, ale już wsiadamy do samolotu. Ja jestem w samolocie. Stałem takie miejsce. Panie się ze mnie śmieją. Stałem takie dla dziecka. No i moi drodzy, w tym miejscu zacznie się Grenlandia taka, prawie taka, jaką chciałem zobaczyć, czyli lód, kry lodowe, góry lodowe, fiordy lodowe, tylko śniegu nie ma, ale poza tym jest wszystko git. Kiedyś w zimie tu jeszcze przyjadę, na pewno, bo chcę zobaczyć Grenlandię w zimie, takie naprawdę w zimie. Ja wiem, że 80% tego kraju, tej wyspy, największej wyspy na świecie, jest pokryte lodem, ale lód a śnieg to dwie różne rzeczy. Fajnie by było Grenlandię zobaczyć właśnie w zimie. Planowałem tu zostać 3 dni, ale może zostanę 4. Nie mam biletu wylotowego jeszcze stąd. Także nie mam jakichś planów, oczekiwań. Dopiero zaraz będę coś szykował, jak dotrę do swojego noclegu. O, to bym chciał bardzo. Zaprzęg psów, to jest moje marzenie. Ale niestety chyba teraz nie do spełnienia z tego, co słyszałem. Wszystkich odbierają z hoteli. O, ja nie mam hotelu, także muszę sobie jakoś poradzić. No i to jest to. Patrzcie. Stąd widać, jak pływa lód wszędzie dookoła. Czekam na jakiś autobus, widzę, że ludzie też tu czekają. Także się postaram załapać coś z nimi. Jadę do miasta. No i dobra, dojechałem do portu, gdzie niby ma być mój nocleg. Ale tutaj to już jest to, co chciałem zobaczyć. Normalnie się tak buzia cieszy. Jak lądowaliśmy, jak tylko zobaczyłem te góry lodu wszędzie. I tak samo, jak wiecie, jak jechaliśmy tu do miasta, jedziecie wzdłuż wybrzeża i wszędzie te kry lodowe, te góry lodowe. Po to przyjechałem właśnie tutaj. Dobra, byłem w biurze podróży jednym. Zapytam w paru oczywiście, no dobra, może w 2. Zapytam co i jak. Pani mi powiedziała, gdzie jest mój hotel. Wychodzi na to, że jest gdzieś tutaj. Tutaj? Nie wiem. Muszę zapytać. No. Zapytałem o wycieczkę. Dzisiaj wyczałem na Wielki Fiord. 700 kosztuje tych koron, także trochę jest. No i żeby nie było za łatwo, to musiałem sobie zarezerwować nocleg, którego się nie dało znaleźć. Ale mi pani pomogła, bardzo mili ludzie tutaj są, naprawdę. Z bardzo dużą serdecznością ludzi się spotykam na Grenlandii i świetne to jest. Parę osób na przykład, miałem do czynienia z paroma osobami, każda osoba była bardzo miła. I pani mi wzięła, zadzwoniła do tego właściciela i powiedziała, ty, ale masz być o 3, a jest 11. Ale powiedział, że tu przyjedzie, że on sobie zostawił plecak gdzieś u niego tu w sklepie i później po prostu wrócił o 15. Także idę kupić jakieś wycieczki na dzisiaj, znaczy jedną wycieczkę wieczorem o 21 się zaczyna, a w ciągu dnia po prostu pozwiedzam miasto i zaplanuję jakoś kolejne dni. Dobry plan. Byłem zapytać o lot, bo ChatGPT mi podpowiedział, że fajnie tutaj sobie zrobić właśnie lot też. Cena to od 15 000. Nie, 1500. Jakie 15 000, co? Nie, od 1500.
Czyli to wychodzi jakieś 200 euro za lot. No to jest i tak połowę taniej niż na Islandii, ale też połowę krócej, bo to jest 25 minut. Żebyście wiedzieli, co oznacza sama nazwa Ilulissat, czyli tak jak się nazywa to miejsce, to przede wszystkim jest to najbardziej popularne miejsce wśród turystów, ponieważ najwięcej można tutaj zrobić fajnych rzeczy związanych z Grenlandią. A samo Ilulissat oznacza góry lodowe, ponieważ wszystko tutaj dookoła otaczają góry lodowe. Ilulissat jest trzecim największym miastem na Grenlandii. Zgadnijcie, ile ludzi może mieszkać w trzecim największym mieście w jakimś kraju. 4,5 tysiąca. Z racji tego, że domy są wybudowane na takich głazach czy kamieniach, zobaczcie, wszędzie trzeba robić dodatkowe ścieżki, żeby do nich dojść. W nóg tego nie czułem w ogóle, ale tutaj już się to zmieniło. Tutaj już czuję taką energię, której potrzebowałem, żeby się cieszyć wyprawą. Ale to jest widok, szok. Jestem zachwycony. Z każdej strony otaczają nas góry lodowe. I kra. Wszędzie. Cofnę. Z tej strony też. No ja teraz w ogóle idę do takiego Icefjord Center, najbardziej popularne miejsce tutaj. Samo Ilulissat miałem wam pokazywać dopiero jutro, w kolejnym vlogu znaczy się, ale ze względu na to, że to NUK było takie nudne i nie chciałem was zostawić tylko z takim nudnym odcinkiem, stwierdziłem, że zacznę też pokazywać Ilulissat jeszcze w tym odcinku. Ale miejscówka. Zaraz odpalę dronika i spróbuję coś ciekawego pokazać wam z góry, tylko nie wiem, czy mi tutaj znowu nie złapie tak tam. Tak, w nóg lotniska, ale może się uda. No i właśnie takie coś chciałem, tak sobie to wyobrażałem. A najlepsze to i tak mnie czeka dopiero wieczorem. Wykupiłem tą wycieczkę. O 8:30 mam być na zbiórce, o 9:00 płyniemy. Ale tu piaski nawet ich nie widziałem wcześniej. Jazdę z zaprzęgiem psami bardzo chciałem. Bardzo, bardzo. Ale się nie uda. No i dobra, wchodzę zobaczyć Ilulissat Icefjord. Nie wiem, czy to nie ten sam, gdzie będę później pływał obok niego, ale tutaj z punktu widokowego też będzie na pewno fajnie go zobaczyć. A popatrzcie, jakiś statek wycieczkowy. Tutaj jeden punkcik widokowy, można sobie poobserwować. Ciekawe, czy wieloryby widać gdzieś tutaj, czy trzeba gdzieś dalej płynąć, bo są tutaj też wycieczki właśnie. Się ogląda. Ja i tak docelowo też tam dalej.
i taką traską sobie tutaj idziecie kamieniami, żeby dojść tam na miejsce, żeby zobaczyć ten najładniejszy widok. To mi się wydaje przynajmniej. Zapowiada się naprawdę kozacko. Także zmierzam tam. Niedobrze. Jakaś awaria. Muszę pilnie wracać. Żarty żartami, ale w brzuchu mnie dawno tak nie zawróciło. Patrzcie, jakie sanie zaprzęgów. Ciekawe, ciekawe. Ludzie tutaj mają widoki z domków. Siedzą sobie na balkonie i oglądają, jak sobie góry lodowe pływają. No ale pewnie dla nich to tak normalny widok, że nic ciekawego. Sam, który jest przyzwyczajony, że ma palmy w ogródku, to tak samo ma oni. Ale w sumie tutaj pewnie to zamarza w zimie. Na pewno w sumie. Wpadłem na szybko zobaczyć takiego hotelu, koło którego przychodziłem. Icefjord się nazywa. Zapytać, ile kosztuje tutaj noc, bo widok mają naprawdę niesamowity na pewno. $500 za noc trzeba zapłacić. Macie balkoniki z widokiem. O, patrzcie, ja się zastanawiam, jak on tu stąd wypływa, jak tu wszędzie dookoła pływa kraj i góry lodowe. Ale jakoś wypływa. O, patrzcie, jaka to jest fajna sprawa. Wieloryby, które były widziane z balkonu w to lato. Nieźle. Sporo. No i taki widoczek. A ból brzucha mi nie odpuszcza, więc zawijam do chaty. Teraz żartu sobie zjem i powinno pomóc. No, jestem już na mieszkaniu. Muszę sobie enterozżel przygotować. Powiem wam szczerze, że czuję, że będzie awaria. Także mam blisko. Takich fajnych saszetkach jest też w tubce. Fajnie to działa, jest detoksykacyjne. Nie dość, że to pomaga fajnie w problemach żołądkowych. Wiecie, różnie bywa. Ludzie stosują różne preparaty, ale to jest naprawdę bardzo dobre i sprawdzone. Śmiało mogę polecić. Już dość długo stosujemy Zalon, także działa w formie takiego żelu. Trzeba po prostu wymieszać z wodą, wypić i tyle. No i fajne też jest. Teraz w sumie było fajnie związane z wakacjami, ale nie tylko. Jak się poimprezuje, pijecie alkohol albo coś, żeby nie mieć kaca na kolejny dzień, lub po prostu rano wstaniecie sobie i czujecie, że trochę coś tam jest nie tak, wypić pomaga. Ja to w sumie piłem i przed imprezą i po imprezie. Jakbyście chcieli trochę więcej poczytać o enterozżelu, na dole znajdziecie link. No, a ja już jestem w mieszkaniu, które wynająłem. Wam mogę pokazać. Takie bardzo podstawowe. Bardzo nawet. A zapłaciłem za nie 1800 zł za 2 nocki. Po 900 za noc. I to było najtańsze, co było w całym mieście. Bo normalnie jakiś hotel to 1500, 1200, 1400 za noc. Nie za 2, za noc. Także i tak oszczędziłem trochę. No, ja się idę kimnąć, żeby troszkę mi z tym brzuchem przeszło też. Dzięki wielkie, że oglądaliście pierwszy odcinek. Bardzo jestem dobrej myśli na to, co wam pokażę w kolejnych odcinkach. Mam przygotowany fajny plan. Pogoda sprzyja jak na razie. No, jak się prześpię, wychodzę na miasto, dużo powiedziane. Wychodzę na zewnątrz.
i będę wam pokazywał. Później ta wycieczka, jutro coś kolejnego i muszę zrobić plan w końcu, czy lecę dalej, czy raczej zostanę tylko tu. Się okaże. Jak wam mówiłem, nie bardzo chcę ryzykować, bo jakbym stracił lot do Stanów, to nie byłoby fajnie. I w ogóle to mam wszystko już ustawione po kolei, także by było bardzo niefajnie. No, jeśli jeszcze nie kupiłeś lub nie kupiłaś książki Moja ucieczka, serdecznie polecam. Sprawdź na dole link, możesz sobie tam troszkę poczytać o niej. Myślę, że warto. Dużo fajnych historii. Jeszcze z czasów, jak nie podróżowałem, później jak zacząłem podróżować. Wszystko fajnie zmiksowane. Także polecam serdecznie. Trzymajcie się, pozdrawiam. Na razie.